Warszawskie metro. Jedyny w Polsce system kolei podziemnej otwarty w 1995 roku. Posiadający obecnie 2 linie, dziennie obsługuje prawie 700 tysięcy ludzi. Ale pytanie, ilu z nich zadaje sobie pytanie, co kryje się za tymi betonowymi tunelami? Czy rzeczywiście metro było projektowane jako ogromny przeciwatomowy podziemny schron z systemami umożliwiającymi przetrwanie ludności? Dzisiejszy odcinek kręciliśmy około 2 miesięcy, ponieważ uzyskanie niektórych zgód i pozwoleń wymagało sporo czasu. Ale dzięki temu będziecie mogli poznać historię metra, no i przekonacie się, czy rzeczywiście podziemne stacje tworzą ogromny wspólny system zapewniający bezpieczeństwo. To właśnie tutaj wszystko się zaczęło. W 1995 roku otworzono pierwszą linię metra, pierwszy odcinek łączący Kabaty z metrem Politechnika. Słuchajcie, można powiedzieć, że było tu ściernisko, jest San Francisco, bo jest nawet takie słynne zdjęcie, gdzie wyjście z metra prowadzi na pole. Tu nie było nic, generalnie jest teraz wielkie osiedle. No i pierwsza stacja pierwszej linii metra, do której się udajemy w kierunku centrum. Początek już był, teraz znajdujemy się metro Plac Wilsona, a z nami nie kto inny jak rzeczniczka metra Ania, z którą będziemy chodzić i która nam pokaże wszelkie tajemnice otóż tej całej budowy. Cześć, zapraszam Was dzisiaj na zwiedzanie stacji Plac Wilsona, dworzec gdański. Pokażemy zaplecze techniczne, czyli te wszystkie elementy stacji, które nie są widoczne dla pasażerów, a dla Was mogą być bardzo interesujące. Za to dziękujemy Ci serdecznie. Jest to drugi dzień nagrywania tego filmu. Pierwszego dnia byliśmy na dniu otwartym razem z innymi ekipami filmowymi. Aktualnie mamy bardziej taką wyłączność razem właśnie za nią i pokażemy Wam więcej szczegółów i będziemy mieć okazję też porozmawiać bardziej z ludźmi, którzy tutaj pracują. Wchodzimy teraz na zaplecze techniczne stacji Plac Wilsona. Tam znajdują się pomieszczenia naszych automatyków, służb technicznych i najważniejsze pomieszczenie dyżurnego stacji. Słuchajcie, znajdujemy się w wentylatorowni, ale pytanie, czy na każdej stacji są takie wentylatorownie? Otóż zgadza się, od samych Kabat znajdują się pierwsze wentylatorownie, ale tam są wentylatory radzieckie. Idąc dalej w stronę Młocin, przechodzimy przez Czechosłowację, a tutaj już są wentylatory niemieckie. Pomiędzy stacjami mamy jeszcze inne jakby pomieszczenia z wentylatorami, więc to wszystko jest bardzo bezpiecznie zrobione, ale teraz nie chcę się za bardzo też wymądrzać na ten temat, bo jest z nami specjalista, człowiek, który pracuje praktycznie tutaj od powstania tego metra, czyli już tam 30 lat i zaraz Łukasz z nim porozmawia. Dzień dobry, Krzysztof Sienkiewicz. Jestem odpowiedzialny w metrze warszawskim za wentylację i klimatyzację. Wydarzyło się coś nietypowego w całej historii metra warszawskiego, czy można bardziej powiedzieć, że wszystko zawsze było dopięte na ostatni guzik? No to troszkę Państwa rozczaruję, dlatego że... No nie powiem, że rozczaruje, to chyba dobrze właśnie. To znaczy w metrze warszawskim jest trochę, że tak powiem, nuda. To znaczy pracujemy na okrągło serwisujemy. Takich jakichś bardzo krytycznych rzeczy nigdy nie było. W swojej karierze 30-letniej, już niedługo pracy, dosłownie takich przypadków było chyba ze 2 do 4, tak mniej więcej, ale nie były to takie jakieś duże pożary, było to bardziej zadymienie, włączała się wentylacja, wszystko zostało, że tak powiem, szybciutko oddymione, także po prostu nuda i rutyna. Myślę, i oby tak zostało. Dokładnie, myślę, że nuda i rutyna uspokaja też naszych widzów, bo jeżeli jest nudno, to znaczy, że wszystko działa, a o to w tym wszystkim chodzi. Idąc na pustkę technologiczną, uważaj. Instrukcja obsługi bezpieczeństwa pracy, czy o co chodzi? Tak, dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. O co Ci chodzi? Dowiesz się na filmie, zobacz. Obsługa wyciągnika. Ja nie wiem, o co Ci chodzi, śmiejesz. Słuchajcie, jesteśmy w dalszym ciągu na stacji Placu Wilsona i z ciekawych rzeczy to jest to, że jesteśmy na parkingu, o którym nie miałem pojęcia, że istnieje. Zobaczcie, jaki on jest ogromny. Podobno 113 metrów długości, nie pamiętam już ile metrów szerokości, ale tutaj naprawdę mogłoby się zmieścić dużo samochodów. I 4000 metrów kwadratowych. 4-3 tysiące metrów kwadratowych, zobaczcie, coś takiego się dzieje.
przy metrze. Nigdy o tym nie wiedziałem, więc to jest jedna z ciekawostek i tajemnic, które odkryliśmy. Pewnie widzicie nad moimi głowami takie pręty tutaj wystają i pytanie, po co one tak naprawdę są? Po co oni je właściwie tutaj zrobili? A mianowicie pamiętajcie, że ten pustostan, ta przestrzeń pusta, która tutaj jest, miała być kiedyś parkingiem. Pod nami jeździ metro, jak słychać. Nad nami jest ulica. No i kiedyś był pomysł taki, żeby z tej ulicy można było tutaj zjechać, wjechać właśnie tutaj zatrzymać samochód, a tutaj jakby miało być drugie piętro na te samochody, czyli taka antresola, tak jak widać, że te pręty tak od zera do góry idą. No ostatecznie wtedy nie opłacało się tego zrobić, teraz jeszcze bardziej się nie opłaca zrobić z tego parkingu. Jakby mieli to zrobić, no to by musieli cały plac Wilsona praktycznie zamknąć, więc no paraliż komunikacyjny. Dlatego po prostu pozostało to takim pustym miejscem, które na wypadek jakby się coś działo, bombardowania, żyjemy w epoce, że no różnie może być, to wtedy człowiek by mógł się tutaj schować i przetrwać jakby te same bombardowanie, ale nie można tego mylić ze schronem, ponieważ nie jest to schron. Jest to jakby miejsce doraźnego schronienia, czyli tutaj się chowamy, po bombardowaniu wychodzimy. Słuchajcie, to są ślady właśnie po planach stworzenia parkingu w tej pustce technologicznej. Taki kwadrat, jeszcze nawet jest opis. Klatka schodowa K2. Tutaj miała być klatka schodowa, ale tak jak Ania mówiła, plany się pozmieniały, ciężko by było coś zrealizować. A teraz pokażę wam, jak Kondziu przechodzi właśnie w miejscu, gdzie miał być podjazd. Przez podjazd przeszedłeś właśnie. Tak. Czujesz się samochodem? Nie, plackiem. A propos samochodu, słuchaj, tu jest klatka schodowa, przynajmniej miała być. A po prawej miał być, sorry za rozjeżdżającą się jakoś, a po prawej miał być wjazd, tylko nie mogę go znaleźć. Co to, a nie mówiła, że gdzieś tutaj, tak? Tak, i on jest gdzieś narysowany, tylko nie mogę go znaleźć. Tam jest kółko czerwone. On by... Taki biały kwadrat ma być. No tam dalej nie widać. To zanim jeszcze na Most Gdański się udamy, to jeszcze znaleźliśmy wjazd, który miał być tutaj. Jest taki obrys obmalowany, więc chyba się można domyślić. Wiadomo Tutaj mamy wjazd, a tu pierwszą klatkę schodową. Aha. A wiadomo, gdzie my jesteśmy względem góry? Co tam jest nad nami mniej więcej? Nad nami jest ulica Słowackiego, a pustka biegnie w stronę Teatru Komedia. A, czyli ona w stronę ale tak po skosie, czy tak? Prosto. Prosto, okej. Gdzie się teraz udajemy? A teraz możemy sobie oczyma wyobraźni zobaczyć klatkę schodową, która z parkingu wyprowadza nas na powierzchnię ziemi. Proszę bardzo. Wsiądziemy w metro i pojedziemy do naszej kolejnej pustki technologicznej, surowej, czarnej, ale wprowadzimy Was tam tajemnym miejscem i wejściem, gdyż nikt z zewnątrz tam się nie dostanie. Czyli to jest dla nas i dla Was. I podobno może być tam bursztynowa komnata, albo gdzieś w okolicach. To jest szybki tutorial, jak kupować bilety. Bardzo szybki, staram się najszybciej jak się da. O, i są. Proszę Was bardzo. Są. Jedziemy na Most Gdański. Jesteśmy na dworcu gdańskim. Czy wejście z poziomu stacji, czy pokażesz nam jakieś tajne korytarze? Tym razem idziemy tajnymi korytarzami, z zupełnie nietypowym wejściem i z całą pewnością można powiedzieć jedno. Nie można tutaj mieć lęku wysokości. Na szczęście go nie mamy i jestem aż ciekawy, jak to wygląda. Wjeżdża metro, idziemy do tunelu. Słuchajcie, jesteśmy już w drugim miejscu, tak jak Wam mówiliśmy. Ten film jest kręcony parę dni, więc tutaj trzeba, żebyście się ogarniali w terenie. Musimy Wam ciągle powtarzać. W ogóle teraz słyszycie? Wjeżdża metro. Nad nami. Tak, dworzec gdański. Jesteśmy nie wiem ile metrów w dół, ze 30-40 metrów w dole. Jest, nie możemy powiedzieć, którędy wchodziliśmy, ale jest właśnie kolejna pustka technologiczna, która miała być parkingiem, nie została tym parkingiem, ponieważ nie było zgód na to i tak dalej, ale sama pustka pozostała, więc zaraz ją pokażemy. Ale to jest właśnie też ciekawostka taka technologiczna, architektoniczna. Jak zobaczycie w górę, jak to pięknie wygląda, taka klatka. No i u góry widać grzybek taki. W ogóle słychać, jakby ktoś tam... Bo ktoś tam jest. A, jest. No dobra, to chodźmy już do Ani i zwiedzamy dalej. Miejsce na parking jest, gorzej jest miejscem na wjazd na parking i jeden z okolicznych wieżowców powiedział, że nie daje zgody na wybudowanie wjazdu na parking, przez co miejsca parkingowego nie ma. Mamy pustkę technologiczną, którą właśnie idziemy Wam pokazać. Dobra, okolice dworca gdańskiego, nie możemy mówić, gdzie dokładnie się znajdujemy,
Ale to jest kolejne z takich miejsc, które raczej na ten moment w przyszłości nie ma pomysłu chyba na to. Nie ma na to pomysłu i to jest taka pustka technologiczna, która powstała troszeczkę na innych zasadach niż ta pustka technologiczna, na której byliśmy na placu Wilsona. Tam miał być to parking i rzeczywiście tak został zaprojektowany. Tutaj pierwotnie myślono o tym, żeby to był parking, jednakże zaniechano planów i teraz dlaczego mamy tę pustkę? Zresztą tak samo jak na te pustki, które są później na drugiej linii metra. Otóż szybciej w procesie budowy jest wylać stosunkowo cienki, lekki strop pośredni, następnie ustawić gąszcz kolumn podporowych, zrobić kolejny strop górny, również stosunkowo lekki, a na tym dać nasypu ziemi metr czy też 1,5, niż też utrzymywać gruby strop i na to sypać 10 czy też 12 metrów ziemi. Słuchajcie, znajdujemy się w kolejnym z tajemniczych miejsc warszawskiego metra. Na tą chwilę skupiliśmy się, można powiedzieć, na całej pierwszej linii, ale dlatego, ponieważ plany pierwszej linii już powstały w 1925 roku, no i od tego wiadomo, potem był kryzys w latach 30., potem była wojna, czasy powojenne, znowu były plany nawet, żeby wiercić linię na Targówku, która by przechodziła przez Wisłę, no ale ostatecznie wyszło, że z Kabat dojedzie na Młociny. I to była ta pierwsza linia, ale ta Targówka, odwierty jej, można powiedzieć, nadal istnieją i może kiedyś to nagramy. Ale chciałbym wam opowiedzieć, albo inaczej pokazać jeszcze o ilość ciekawostkach bardziej takich liczbowych, które możecie zobaczyć na tej ścianie, albo tutaj za mną, po tej stronie, żebyście wiedzieli mniej więcej, z czym się to wszystko je, ile jest stacji, jakie to są stacje, jak powstawały, jak głęboko one są. No i dzięki temu będziecie mogli zobaczyć, a my idziemy dalej, żeby pokazać wam jeszcze więcej i opowiedzieć wam jeszcze więcej ciekawych historii samego metra. A rzeczywiście, tego pyłu jest na tony, a tutaj jest, zobaczcie, to jest wentylatorownia, stąd właśnie te piłki żelaza unoszą się właśnie na tą halę, która właśnie udaje się tak jak tutaj. Właśnie takie miejsca będą audytowane i sprawdzane pod ewentualnym kątem ich użyty przydatności jako schrony. Zresztą nie jesteśmy sami, tu są też dwie ekipki z miasta, które nagrywają takie miejsca. No właśnie. A ostrzegali, że tu będzie brudno. Ostrzegali. I teraz Łatwo schodzi. Teraz się uśmiechnij do Ani o chusteczkę. Łatwo schodzi. Dopóki nie zamoknie. Tak, do praleczki będzie jak nowe. Dobra. W ogóle ile tego tutaj rzeczywiście się unosi, tak dłużej tu stać, to z maseczką. W ogóle tam przy tych wentylatorach to widać, jak tu nawiewa cały ten pył, jak się podświetliło, więc rzeczywiście tego dużo jest. Fajne miejsce. Oczywiście. No dobrze, no to słuchajcie, to nie jest jeszcze koniec, choć można powiedzieć, że na tą chwilę kończymy, dlatego, bo wrócimy tutaj w nocy. Pokażemy wam metro w nocy, czyli można powiedzieć, jak już śpi, dlatego, że chcemy wam pokazać śluzy, których normalnie też na co dzień nie zobaczycie, więc zostańcie do kolejnych ujęć. Pierwsza w nocy, metro Stokłosy. Nie jesteśmy tutaj przypadkowo tak późno. Generalnie nie chodzi o to o złapanie ostatniego metra nocnego, a pokazanie jednego z sekretów właśnie pierwszej linii metra. To spotykamy się pierwszej w nocy z naszą przewodniczką Anią. Jest pierwsza w nocy. Ruch pasażerski został już zamknięty, a my to wykorzystujemy, żeby pokazać wam, jak się zamyka grodzie OCL. Grodzie OCL, czyli Ochrony Cywilnej Ludności, znajdują się na tym pierwszym odcinku warszawskiego metra. Mamy włącznie 36 tego typu urządzeń, zamknięć stacji. Mamy od Kabat do stacji Wierzbno. I tak naprawdę pasażerowie mijają je codziennie, bo są na wejściach do stacji i co więcej, są opisane OCL. I to służy nam do tego, żeby gdy pada deszcz i mamy tak zwany opad ulewny, intensywny, nawalny i nasze żąpie nie nadążają z zbiórką tej wody. Dodatkowo kanalizacja burzowa miejska również potrafi wyrzut wody zrobić. My wówczas wykorzystujemy te OCL, zamykając stację, hermetyzując. Woda wówczas nie wdziera się do środka stacji. Możemy prowadzić ruch. Pasażerowie co prawda wysiadają na stacji wcześniejszej albo następnej, ale wody nie mamy w środku.
A pytania odnośnie schronu zadam za chwilę, ponieważ doszliśmy już do Grodzi OCL, także jest teraz czas, żeby zobaczyć, jak ona się zamyka, a za chwilę jeszcze raz pogadamy. Wiemy, że to służy przeciwko deszczowo, tak kolokwializmu użyję, ale czy to może służyć jako schron? To z całą pewnością może służyć jako zabezpieczenie stacji, a tym samym osób, które mogłyby tutaj się schronić, ale podkreślamy, metro nie jest schronem, tylko miejscem tymczasowego schronienia ludności. Grodzie OCL rzeczywiście były zaprojektowane jako element wyposażenia i zmilitaryzowania tych obiektów. Jak wspomniałam, w tej chwili służą nam zupełnie do innych celów, aczkolwiek rzeczywiście są ważnym elementem wyposażenia stacji. Utrzymujemy je w należytym stanie, przeglądy techniczne one przechodzą. Samo zamknięcie tych grodzi OCL może się odbywać zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym. Trwa kilkadziesiąt sekund samo zamknięcie oraz ich hermetyzacja. No właśnie, szczerze mówiąc, ja myślałem, że to zajmuje około pół godziny, że to w wyobraźni miałem takie szczelną hermetyzację schronu, a to jest naprawdę moment, to nie wiem, minuta i już był schron zamknięty. Powiedz mi, a gdyby zawaliła elektronika, co wtedy? Wtedy mamy możliwość zamykania ręcznego, czyli po prostu siłą mięśni ludzkich specjalna korba jest i możemy tak kręcić, aż rzeczywiście te wrota się zamkną. Jak wspomniałam, 13 ton, nie jest to wówczas lekkie zadanie. Tu jest jedna gródź, a tu jest kolejna. Jaki jest cel tego, że to jest podwójne? Czy to jest zabezpieczenie, jakby jedna nie działała, czy to są jakby strefy jakieś? To jest strefa, tutaj w ten sposób możemy zrobić śluzę. Czyli w przypadku, kiedy wystąpiłoby zagrożenie, to założenie było następujące, że osoby wchodzą do tego przedsionka, zamknięta jest śluza wewnętrzna, następnie zamykana jest śluza zewnętrzna. Tutaj następuje na przykład odkażanie tej grupy ludności, dopiero wówczas otwierana jest śluza wewnętrzna i osoby są wpuszczone dalej do stacji. I to jest, rozumiem, zagrożenie biochemiczne na przykład? No, różnego typu zagrożeniami moglibyśmy mieć do czynienia. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego wszystkiego, że nie będziemy musieli tego wszystkiego przerabiać, i oczywiście wykorzystywać w ten sposób. Oczywiście wszystko teoretycznie. No wiemy, jaka jest sytuacja geopolityczna, no i czy na wypadek, gdyby była jakaś, nie wiem, atak na Warszawę, czy bylibyśmy w stanie się schronić w metrze i czy by byłoby to bezpieczne? Odbyliśmy nawet spotkanie z dyrektorem Warszawskiego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie mówił, czym jest warszawskie metro i czy rzeczywiście można się tam schronić. A mianowicie, jak to wyglądało? No generalnie podkreślał wielokrotnie, że jako schron nie możemy traktować metra jako schron, możemy traktować metro jako tymczasowe schronienie, wiecie. Doraźne. Możesz... W przypadku, nie wiem, spadającej bomby i latających odłamków, to lepiej się schować w metrze niż być na otwartej przestrzeni. Ale bezpośredniego uderzenia, no raczej nie przetrwa. Słuchajcie, to, że pokażemy na odcinku wam śluzę przeciwatomową, jasne, metro w pierwotnych planach było planowane jako schrony. Na wzór właśnie metra w Kijowie, tak jak Konrad wspomniał, tylko tam miały być odwierty na głębokości na głębokości 50 metrów, gdzie najgłębszy teraz ma 40. I paradoksalnie śluza, ta wielka śluza, którą wam pokażemy, jest na najpłytszej stacji metra, gdzie jest tych metrów, nawet 10, 13. To nie jest metr, to 30 cm pod ziemią. I Mielin jest centralnie, jak idzie ulica i jest, wiesz, jest ulica i pod spodem jest metro, nie? Więc... No więc jeśli chodzi o doraźne schronienie, jak najbardziej wtedy można uciekać do tego metra, ale nie przeżyjecie tam paru dni, bo nie będzie tej cyrkulacji, po prostu ono ma parę wyjść, więc jak jedno zbombardują, drugim wyjdziecie. Będzie tutaj oczywiście bezpieczniej, ale nie nazywamy tego schronem. Pustki technologiczne, które były używane przy budowie metra, przy budowie pierwszej i drugiej linii metra i teraz na to powstaje właśnie pomysł na to, żeby zaadaptować je właśnie na takie tymczasowe schronienie. Teraz są robione audyty i właśnie to nam mówili władze Warszawy na tym, że na tym się skupiają. I teraz pytanie, co my możemy zrobić? Ktoś zadzwonił. Co my możemy zrobić jako taki właśnie szary obywatel, nie? Że sugerowano, żeby ściągnąć aplikację
i na tej aplikacji sprawdzać, gdzie są schrony, właśnie tymczasowe ukrycia, bo ponieważ Straż Pożarna porobiła audyty, gdzie takie miejsca są, tylko właśnie mając aplikację i nie czytając jej wcześniej, jeżeli stanie się stan zagrożenia, to wiadomo, nie będzie internetu, nie będzie zasięgu, nie będzie GPS-u, więc lepiej mieć to w głowie wcześniej. Słuchajcie, jesteś w centrum, zacznie się, nie wiem, cokolwiek, żeby mieć w głowie, dobra, to może przejdę przez most, może most będzie zaatakowany, żeby mniej więcej samemu się spodziewać, gdzie można uciekać. No ale dobrym miejscem właśnie, jeśli jesteście niedaleko metra, ukryć się w metrze, z tym, że tak jak mówimy, jest to doraźne ukrycie, czyli po bombardowaniu najlepiej stąd wyjść i uciekać, albo szukać jakiegoś innego miejsca, szukać komunikatów, słuchać komunikatów. I jeszcze jeden protip od nas dany, który i miejmy nadzieję, że nigdy się nie przyda, ale wszyscy wspominają o tym, żeby mieć w domu plecak ucieczkowy. Plecak ucieczkowy, w którym jest woda, dokumenty, trochę gotówki i trochę jedzenia, tak żeby przeżyć 2-3 dni. Myślę, że nawet nie pod kątem wojny, ale jakiś, nie wiem, pandemii, czegokolwiek, to wiele nie kosztuje, a warto mieć, bo gdyby tfu, to może uratować wam życie.